Aquascaping TV. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zakończenie serii filmów opowiadających o tym, jak bezproblemowo, czyli bezglonowo wystartować akwarium na podłożu aktywnym. Tutaj tylko przypomnę, że w moim przypadku jest to podłoże Tropica Aquarium Soil. Pewnie każde podłoże trochę inaczej reaguje, ale powiem Wam, że to podłoże Tropica jest, jak dla mnie, jednym z najlepszych, jakie do tej pory używałem. Znaczy, śmiało można powiedzieć, że start tego zbiornika na tym podłożu przebiegał bardzo spokojnie. Podłoże to charakteryzuje się tym, że nie wyrzuca od razu dużych ilości substancji odżywczych do słupa wody. To znacząco ułatwia start zbiornika. Oczywiście zebrane doświadczenie i postępowanie według zasad właśnie z tej serii filmów pomogło w utrzymaniu w ryzach to akwarium. Na podsumowanie i jakieś takie głębsze analizy jeszcze przyjdzie pora, ale już teraz można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy podłoże Tropica Aquarium Soil jest numerem 1, jak dla mnie. Po prostu nie miałem jeszcze łatwiejszego podłoża do tej pory w moim akwarium. Ok, ale może przejdźmy do samej serii filmów Tropica 90 Days, którą właśnie dzisiaj zakończamy. Skończyliśmy na dniu 63. Zapraszam na kolejne dni postępowania zgodnie z zasadami firmy Tropica. Dzień 70. Podmień do 30% wody w akwarium. Wiem, że już to się Wam wydaje nudne, ale muszę powiedzieć, że zawsze przy podmianie należy sprawdzić wszystko, czy działa poprawnie. Czyli, czy jest CO2 w butli, czy filtry pracują poprawnie, czy światło zaświeca się i gasi o tych porach, które ma się gasić i zaświecać. Nawożenie utrzymujemy na tym samym poziomie, czyli pełna dawka Premium Nutrition, nawozu, który nie zawiera azotu i fosforu, i połowę dawki Specialized Nutrition, który zawiera ten azot i fosfor. Należy na tym etapie zapanować nad roślinnością, tak ażeby gatunki, które bardziej są ekspansywne, nie przysłoniły gatunków roślin, które wolniej rosną. Niekiedy najzwyczajniej niektóre gatunki nam nie idą roślin w akwarium. Nikt z nas nie jest cudotwórcą. Niekiedy się zdarzają takie sytuacje w akwarium. Po prostu jakaś roślina nie idzie. Wszystkie inne rosną, a jeden gatunek na przykład nie rośnie. W tej sytuacji są dwa wyjścia. Pierwsze, uparcie próbujemy ponownie ten sam gatunek i regulujemy parametry wody w postaci zwiększenia lub zmniejszenia makro i mikro elementów. Druga opcja to po prostu w to miejsce sadzimy inny gatunek roślin i liczymy na to, że tym razem nam się uda z tym innym nowym gatunkiem roślin. Dzień 77. Standardowe czynności w postaci podmiany wody do 30% i sprawdzeniu techniki. W tym momencie w akwarium możemy zaobserwować tempo wzrostu różnych gatunków roślin. Może się okazać, że będziemy potrzebować co tydzień przycinać niektóre gatunki roślin. Nie należy się bać przycinać roślin. Ba, powiem więcej. Większość roślin bardzo dobrze reaguje na przycinanie. Tutaj mówię zwłaszcza o roślinach łodygowych. Uwielbiają to. Rośliny w dobrej kondycji zawsze odbiją po przycince. Nie ma co się tym martwić. Za tydzień mamy dzień 84. W praktyce oznacza tylko tyle, że można odnotować ten tydzień. Nic nowego nie robimy, czyli podmiana wody, sprawdzenie techniki, przecinka. Dzień 90. Akwarium po tym czasie w większości przypadków będzie już dojrzałe biologicznie. Pomimo tego nadal należy uważać, żeby tą delikatną równowagę w akwarium nie zachwiać jakimiś nieodpowiedzialnymi ruchami, typu przesadzanie roślin z miejsca na miejsce. Jak już chcemy zmienić obsadę roślin, to staramy się wyciąć rośliny przy samym podłożu. Nie należy roślin wyciągać, wyrywać,
z korzeniami. To częsty błąd, jaki robią początkujący akwaryści. W wyniku takich zabiegów woda robi się wtedy bardzo mętna, a to bardzo źle działa m.in. na mchy. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale mchy bardzo tego nie lubią. Wyrywanie roślin z korzeniami też może spowodować wysyp krasnorostów. Pewnie wielu akwarystów ze mną tu się nie zgodzi, ale z moich obserwacji właśnie wynika, że tak się właśnie dzieje po tym, jak się zburzy podłoże w akwarium. Jak już mamy w pełni dojrzałe akwarium, nadszedł czas, aby w razie potrzeby dodać pełną dawkę nawozu z dodatkiem fosforu i azotu. Tutaj należy coś sprostować. Tego chyba nie trzeba tłumaczyć, ale każde akwarium jest inne i każde z inną szybkością się rozwija i dojrzewa. Następna sprawa. Dużo też zależy od roślin, jakie mamy w akwarium. Po prostu od obsady roślin w akwarium. Jak będziemy mieli dużo roślin, które są zachłanne bardzo na azot, to być może ta pełna dawka tego nawozu z azotem i fosforem będzie potrzebna już od 70 dnia w akwarium. Albo w inną stronę. Może się też tak zdarzyć, że nawet w 90 dniu, kiedy akwarium jest już dojrzałe, nie będziemy potrzebować jeszcze pełnej dawki nawozu z fosforem i z azotem. Po prostu należy obserwować akwarium i przede wszystkim rośliny. Na sam koniec powiem tylko tyle, że nic na siłę. Nauczymy się na początek cierpliwości. Pamiętajmy, że jak coś się dzieje złego w akwarium, a my na to reagujemy takimi zabiegami jak na przykład podniesienie mocy oświetlenia, czy podanie większej dawki nawozów, to nigdy nie należy się spodziewać żądanego efektu na drugi dzień, ani nawet za tydzień. Przeważnie wszystkie dobre i złe procesy zachodzące w akwarium wymagają czasu. To dobrze, ale też źle, dlatego że niekiedy dużo za późno się skapniemy, że coś nie idzie w naszym akwarium. I zanim na to zareagujemy, mija już sporo czasu. W tym do tego momentu możemy, że tak powiem, wlać dużo głupoty do naszego akwarium w postaci niepotrzebnych nawozów. Kolejna ważna sprawa. Akwarium nie lubi raptownych zmian. Należy wszystko robić stopniowo. Jak mamy w planach przykładowo podnieść azot o 1 ppm, to nie róbmy tego od razu. Rozłóżmy to przykładowo w 2 tygodnie. W jeden tydzień na przykład podnieśmy o pół ppm, w następny tydzień podnieśmy o ten 1 ppm. Po prostu, żeby to wszystko stawało się w akwarium stopniowo. Akwarium nie lubi i szybko eliminuje raptusów. Stara prawda głosi: pośpiech w akwarystyce wskazany tylko wtedy, kiedy jest woda na podłodze. Mam nadzieję, że pomogłem tą serią choć części akwarystów. W razie pytań, jak zwykle, służę swoją pomocą. W moim akwarium teraz nadszedł czas testów i kombinacji. Uwaga teraz, niedługo będę stawiał Malawi. A dlaczego nie? Dzisiaj to wszystko. Na razie. Cześć.